jak wyglądał ultranowoczesny samolot nazistów, który mógł zmienić losy II wojny światowej. Przy zdobywaniu jakiego miasta Bolko II zastosował fortel niczym Odyseusz zdobywający Troję, w którym z miast Dolnego Śląska ratusz nie znajduje się przy rynku i gdzie można zobaczyć sporą kolekcję obrazów z Kościoła Łaski. Odpowiedzi na te pytania znajdziecie na naszej dzisiejszej wycieczce do miasta skrywającego tajemnicze podziemia. Zabieramy Was dziś do uroczo położonego u stóp gór Kruczych miasta, które przez lata uważane było za stolicę dolnośląskich tkaczy. Odwiedzamy położoną w południowej części województwa dolnośląskiego Kamienną Górę. Przez wieki położone na pograniczu miasto było świadkiem wojen i konfliktów granicznych, klęsk żywiołowych oraz sprytnie skrywanych prac nad tajemniczą bronią. Pomimo zniszczeń zachowało się tu wiele zabytków i niesamowitych opowieści. Sprawdźcie z nami, dlaczego warto odwiedzić Kamienną Górę. Historia Kamiennej Góry sięga przeszło 800 lat, kiedy to wraz z zamkiem strzegącym szlaku handlowego powstała osada służebna. Ich powstanie przypisywane jest Henrykowi I Brodatemu. Po ustanowieniu opactwa benedyktynów w Krzeszowie, więcej o nim znajdziecie w jednym z naszych wcześniejszych filmów, Bolesław Rogatka przekazał im osadę z nakazem przekształcenia w miasto. Braciom jednak nie spieszyło się za bardzo i pod koniec XIII wieku Bolko I Surowy odkupił Kamienną Górę od benedyktynów, nadając prawa miejskie w 1292 roku. Dynamiczny rozwój miasto zawdzięcza Bolkowi II, który w 1334 roku potwierdził i rozszerzył wcześniej nadane prawa miejskie oraz nadał liczne przywileje, w tym najważniejsze w owych czasach handlu solą i ważenia piwa. Kamienna Góra stała się także ważnym ośrodkiem handlowym i rzemieślniczym, głównie za sprawą tkactwa i sukiennictwa. Wraz z wygaśnięciem linii Piastów Świdnicko-Jaworskich miasto, jako ostatnie na Śląsku, przechodzi pod władanie króla Czech Wacława IV. Kamienna Góra jako osada przygraniczna kilkukrotnie zmieniała przynależność terytorialną, a czasem odbywało się to dość widowiskowo. W 1348 roku Bolko II, odbijając miasto Czechom, zastosował fortel niczym Odyseusz zdobywający Troję. Książę kazał naładować wozy sianem, a pod nim umieścił swoich żołnierzy. Kiedy wozy ukazały się pod murami miasta, czescy żołnierze, którzy potrzebowali siana dla koni, zarekwirowali je i wprowadzili do miasta. Kiedy wozy znalazły się wewnątrz murów, ukryci w nich żołnierze obezwładnili straże i umożliwili oddziałom księcia opanowanie miasta. Już jednak pod koniec XIV wieku miasto na prawie 600 lat trafia pod obce panowanie. Po 1,5 wieku rządów czeskich
Kamienna Góra wraz z całym Śląskiem trafia na ponad 200 lat w ręce Habsburgów. Po wojnach śląskich w połowie XVIII stulecia nastała era pruska, która trwała aż do 1945 roku. Zmiany władców często wiązały się również z walkami i niszczeniem miasta, choć nie omijały go także inne walki przetaczające się przez Śląsk. A w czasach względnego spokoju miasto nawiedzały klęski żywiołowe, czasami dość nietypowe, jak trzęsienie ziemi pod koniec XVI wieku. Pomimo tych wszystkich przeciwności miasto rozwijało się głównie dzięki tkactwu i handlu płótnem, ale do tego wrócimy nieco później. Główną część Starego Miasta zajmuje wytyczony w XIII wieku prostokątny rynek. Zachował on się do dziś w prawie niezmienionej formie i jak w średniowieczu odchodzi od niego 10 ulic. Otaczają go kamienice w stylu barokowym pochodzące głównie z przełomu XVII i XVIII wieku. Co ciekawe, na rynku Kamiennej Góry próżno szukać ratusza, bo ten znajduje się około 400 metrów od głównego placu, co jest ewenementem wśród starych miast Dolnego Śląska. Kamiennogórski ratusz usytuowano w zachodniej części Starego Miasta w miejscu, gdzie wcześniej znajdowała się Brama Górna. Wzniesiono go w latach 1904–1905 według projektu wrocławskich architektów Alfreda Bothera i Richarda Gaze. Okazała budowla na planie litery L powstała w stylu neorenesansu niemieckiego z jasnych dolnośląskich piaskowców. Zastosowanie tego kamienia podkreśla monumentalność charakterystyczną dla budownictwa niemieckiego z początku XX wieku. Główne wejście do ratusza wiedzie przez arkadowy portyk schodowy z balkonem wspartym na 2 kolumnach. Warto także zwrócić uwagę na kamienny fryz południowej elewacji, ilustrujący obronę miasta podczas wojen husyckich. Pomimo że nie jest to wybitne dzieło architektury, do dziś pełni rolę siedziby władz miejskich i warto go obejrzeć podczas spaceru po Starym Mieście. Niedaleko ratusza znajduje się najstarszy kościół w Kamiennej Górze, fara pod wezwaniem świętych Piotra i Pawła. Pomimo kilkukrotnych przebudów, kościół zachował charakterystyczną dla późnego średniowiecza sylwetkę halową. Obecny budynek rozpoczęto wznosić w XIV wieku w miejscu wcześniejszego spalonego podczas wojen husyckich. Na elewacji znajdziemy kilka epitafiów i płyt nagrobnych pochodzących z XVI i XVII stulecia. Wyposażenie kościoła pochodzi z różnych epok i świątyń. Uwagę warto zwrócić na neogotycki ołtarz główny z początku XVI wieku, rokokową ambonę oraz neogotyckie i rokokowe rzeźby z XVIII i XIX stulecia. Jeśli podoba Ci się nasz film, proszę zostaw łapkę w górę oraz rozważ subskrypcję kanału i włączenie powiadomień. W latach 20. XX wieku Kamienna Góra była jednym z niewielu miast Dolnego Śląska, które nie posiadały muzeum regionalnego, dlatego grupa zapaleńców postanowiła z okazji 600-lecia miasta utworzyć muzeum regionalne. Gromadzenie zbiorów i tworzenie wystaw rozpoczęto w latach 30. w ramach Towarzystwa Muzeum Regionalnego. Brak wsparcia władz miejskich,
które borykały się wówczas z kryzysem ekonomicznym, przyciągnął otwarcie placówki, którą ostatecznie udało się uruchomić w 1939 roku. W Kamiennej Górze, dzięki korzystnym warunkom klimatycznym, już od XIV wieku rozwijało się sukiennictwo, a od XVI stulecia także tkactwo lnu. W XVII i XVIII wieku miasto stało się dużym ośrodkiem tkactwa i handlu płótnem lnianym oraz wyrobów wełnianych z domieszką lnu. Pierwsza mechaniczna przędzalnia lnu powstała w 1841 roku i w 1845 posiadała już 4000 wrzeción. Niedługo potem uruchomiono także pierwszą mechaniczną tkalnię. Pod koniec wieku w Kamiennej Górze działało kilka wielkich firm lniarskich. Zapewne właśnie dlatego muzeum nadano profil związany z tkactwem i lniarstwem. W powojennej historii muzeum ulegało wielu przekształceniom, a gromadzone zbiory wzbogacano. Dzięki temu oprócz elementów związanych z tkactwem i lniarstwem, muzeum także dysponuje pokaźną kolekcją sztuki. Imponująca jest kolekcja malarstwa sztalugowego, przedstawiająca portrety pastorów Kościoła Łaski w Kamiennej Górze, wybitnych i zasłużonych mieszczan oraz reprezentacyjne portrety pary cesarskiej. Interesujący jest zbiór drewnianej rzeźby sakralnej z okresu między XV a XX stuleciem, śląskie obrazki na szkle z wizerunkami świętych oraz zabytki związane z organizacjami cechowymi. Ciekawie prezentują się również sprzęty i narzędzia gospodarskie oraz meble ludowe, głównie śląskie szafy malowane i skrzynie posagowe. Z gabinetu osobliwości przy Kościele Łaski muzeum otrzymało wiele oryginalnych eksponatów, między innymi strój dziecięcy Eskimosa, warcaby Napoleona, modele anatomiczne z kości słoniowej czy kilka unikatowych drewnianych instrumentów dętych. Gdy w 1943 roku nasiliły się naloty alianckie na Niemcy, zaistniała potrzeba stworzenia mniejszych filii zakładów zbrojeniowych na względnie bezpiecznych terenach Dolnego Śląska. W Kamiennej Górze postanowiono umieścić jedno z centrów technologicznych niemieckiego przemysłu lotniczego. W tym celu siłą więźniów obozu Gross-Rosen rozpoczęto drążenie podziemnych obiektów zlokalizowanych w różnych częściach miasta, przez co podziurawiono okoliczne wzgórza niczym szwajcarski ser. Dziś wiemy przynajmniej o 10 takich obiektach, w których docelowo miały mieścić się biura projektowe i fabryki produkujące najnowocześniejsze konstrukcje lotnicze i broń. Przenosiny rozpoczęto w 1944 roku od fabryki produkującej łożyska kulkowe niezbędne do produkcji pojazdów, samolotów i okrętów. Na nową siedzibę wybrano położone na obrzeżach miasta zakłady włókiennicze Kramsta, Mettnera i Fane. Ówczesny dyrektor zakładów otrzymał polecenie likwidacji dotychczasowej produkcji włókienniczej. Usunięte z zakładów Krosna umieszczono w szopach, garażach i stodołach. W
tym samym czasie na teren Kamiennej Góry sprowadzono z głębi Niemiec maszyny do produkcji zbrojeniowej. Również pozostałe zakłady przestawiono na produkcję wojenną. Jedyną fabryką włókienniczą, która nie wstrzymała produkcji w całości, były zakłady jedwabnicze, które wytwarzały głównie materiał na spadochrony. Wcześniej, bo już zimą 1943 roku, do Kamiennej Góry na teren zakładów Rinkel AG przeniesiono zespół konstruktorów lotniczych fabryki Arado. Pracowali oni nad nowoczesną maszyną lotniczą dalekiego zasięgu, o dużej prędkości i udźwigu. To właśnie pracownicy tej firmy skonstruowali najsłynniejszy samolot odrzutowy II wojny światowej, czyli Arado 234. Zakładano, że miał on latać z prędkością 780 km/h, osiągać pułap operacyjny 11 000 metrów i maksymalny zasięg rzędu 2000 km. Pierwsze loty bojowe samoloty wykonały w lipcu 1944 roku, wykonując misje zwiadowcze nad Wielką Brytanią i Francją. Do służby w pułkach lotniczych zaczęły wchodzić pod koniec 1944 roku. Wyposażenie AR-234 zdumiewało inżynierów lotnictwa. Nigdy wcześniej nie zastosowano w samolotach spadochronu hamującego tak wydajnych silników odrzutowych czy wyrzucanych foteli. Do końca wojny wyprodukowano łącznie z prototypami 238 egzemplarzy w różnych wersjach, a jego konstrukcja stała się wzorem dla nowych typów samolotów odrzutowych w innych krajach. W tym samym czasie w Kamiennej Górze trwały już prace nad kolejnym projektem, ultranowoczesnym samolotem Arado 555. Była to maszyna z serii latające skrzydło, mająca mieć ponadprzeciętną szybkość około 1000 km/h, zasięg do 7500 km oraz udźwig nie mniejszy niż 4 tony. Tak więc jak na swoje czasy był to projekt ponadepokowy, który miał umożliwić bombardowanie obszaru Stanów Zjednoczonych po wystartowaniu z Europy i w ten sposób przechylić szale zwycięstwa na stronę hitlerowców. Na całe szczęście nie wyszedł on poza fazę projektową, bo 28 grudnia 1944 roku biuro konstrukcyjne Arado otrzymało rozkaz zakończenia wszelkich prac nad serią AR-555. Rozkaz wynikał prawdopodobnie z gwałtownego pogorszenia się sytuacji na froncie i potrzeby skoncentrowania wszelkich prac konstrukcyjnych i produkcji na myśliwcach. Armia Czerwona wkroczyła do Kamiennej Góry dopiero 9 maja 1945 roku. Nie wiemy, jakie technologie udało się zdobyć Rosjanom w Arado i zapewne jeszcze długo się nie dowiemy. Niemieckie archiwa również przedłożyły tajność dokumentów związanych z tego typu obiektami. Zapewne chodzi tu nie tylko o technologię, ale też o firmy, które brały w tym udział. Szacowne instytucje, wielkie koncerny motoryzacyjne, zakłady automatyki przemysłowej, firmy telekomunikacyjne, wszystkie wykorzystywały niewolniczą pracę więźniów z okupowanych państw. Wiemy natomiast, że pierwszy samolot typu latające skrzydło B-2 Spirit oblatano kilkadziesiąt lat później. Możliwe, że w oparciu o niemieckie plany samolot wystartowałby wcześniej, gdyby wyzwolicielami byli alianci. Dziś dzięki projekt Arado, zaginione laboratorium Hitlera w Kamiennej Górze, macie możliwość odkryć tajemnice II wojny światowej i zwiedzić podziemną fabrykę. Podczas animowanej wycieczki w czasie zobaczycie unikalne w skali Europy eksponaty,
jak części pocisków V1 i V2, niemieckie radary czy maszynę szyfrującą Enigma. Znajduje się tu także spora kolekcja broni, jakiej używali żołnierze w czasie II wojny światowej, wśród których jest model słynnej ryczącej krowy, która była bardziej bronią psychologiczną niż niszczącą. Jej odgłos podczas spadania przypominał ryczenie zwierzęcia, przez co wywoływał zamęt wśród atakowanych. Nie mogło tu także zabraknąć wspomnianego już wcześniej latającego skrzydła Arado 555. Zobaczycie tu zarówno plany projektowe, jak i model jednej z wersji. Podziemna trasa w Kamiennej Górze jest jedną z ciekawszych tego typu atrakcji w Polsce. Dyskretne kolorowe oświetlenie, zaangażowanie przewodników i turystów wcielających się w rolę agentów obcego wywiadu dostarczają niemałego dreszczyku emocji. A jeśli będzie wam mało wojennych przygód, to w pobliskim ruskim lesie w Antonówce znajduje się kompleks niemieckich bunkrów. Nie zalecamy jednak samodzielnego zwiedzania, bo znajduje się tam wiele głębokich studni. Warto zapytać w Arado o możliwość zwiedzania terenu z przewodnikiem. Dziękujemy, że obejrzeliście cały film. Proszę zostawcie łapkę w górę, piszcie w komentarzach o waszych wrażeniach, podzielcie się nim ze znajomymi i pamiętajcie o subskrypcji.